Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj spotykamy się w Puszczy Bukowej. Tak jak obiecywałem, będę dzisiaj jeździł rowerkiem 1500 W zaplecionym w tylne koło, silnik bezpośredni. Będę dzisiaj jeździł właśnie w takich okolicznościach przyrody, jak widzicie, górzystych. Znaczy górzystych, to nie są takie, wiecie, stricte góry, nie? Jestem Puszcza Bukowa. U nas słynie właśnie z takich, no, jest odmienna od Puszczy Krzańskiej, w której ja mieszkam. Moja puszcza jest po prostu płaskim terenem, tam gdzie ja mieszkam, bo pewnie gdzieś tam indziej znajdą się jakieś mniejsze lub większe podjazdy, ale tutaj jest tak fajnie, że ta droga asfaltowa na odcinku 200 km jest różnica poziomów 74 metry. Czy to dużo, czy mało, nie wiem. Sami to ocencie. Ja Wam tylko będę mówił mniej więcej, jak ten podjazd będzie wyglądał. Dzisiaj planuję sobie trasę taką około 20 km, tam 18 z kawałkiem. Odwiedzimy sobie różne ciekawe miejsca. No, zobaczycie zresztą. No i przede wszystkim sprawdzimy, jak ten rower sobie poradzi właśnie przy takich obciążeniach górkowatych bardziej, nie? Jak widzicie, rower mam w częściach. To jest, mogliście zobaczyć w nawiązaniu do mojej serii Spanie w wanie, właśnie gdzie ten rower właśnie tak upychałem. No i to jest właśnie kontynuacja jakby tamtego spania w wanie, tylko już stricte o rowerze. Musiałem ściągnąć przednie koło, żeby go wcisnąć tutaj. Słuchajcie, a dlaczego nie z tyłu, Marcin? No bo z tyłu mam, jak widzicie, rozłożone łóżko. No i nie było jak tam, bo tam z tyłu sobie siedziałem też, przyrządzałem różne posiłki, oglądałem sobie filmy i tak i w ogóle. No i dlatego właśnie kupiłem sobie składaka na 26-calowych kołach, którego już w następnych odcinkach zobaczycie, będę właśnie wkładał ten oto tutaj silniczek, który jest w tej chwili tutaj zapleciony. On wyląduje w nowym rowerze, właśnie tam, żeby mógł go składać w pół. Nawet tutaj wkładać, tylko będę musiał jakąś osłonę zrobić albo coś, jakąś, nie wiem, czy dechę jakąś położyć, coś takiego, żeby po prostu nie uszkodzić siedzę, no bo widzicie tutaj, o, przy takim częstym wkładaniu mogą powstać pewne uszkodzenia. Jak widzicie, to wszystko mam już przygotowane. Pokażę Wam też torbę, którą użyłem kiedyś słuchajcie, raz w mojej wycieczce rowerowej. Jak widzicie, tutaj nie ma bagażnika, bo mi się łamał, no i po prostu, a muszę coś zabrać, chociażby dętkę, jakieś klucze podstawowe na zmianę, wiecie, no różnie bywa. Jeździ się w terenie, przecież nie będę drałował tu na piechotę nigdzie. I mam taką torbę, słuchajcie, sakwę na kierownicę. No zresztą zaraz Wam pokażę. Dobra, wypakuję rower, złożę go i zaczniemy się po prostu bawić. Świetnie bawić. Ja już się nie mogę, kurczę, doczekać, słuchajcie, bo widzicie, mi kręci takie coś, no strasznie mi kręci. Wypakowałem cały rower. Zobaczcie, moi drodzy, to jest właśnie ta torba. Ona jest taka sakwa podobna do, zamknięcie podobne do sakw cross z tyłu. To tak widzicie, na taki zatrzask. Też takiego, widzicie, zamknięcie, roluje się i na klipsa. Jest masę zabezpieczeń, żeby ona nie odpadła. Dwa takie paski, rzepy. Tutaj są też takie zatrzaski, o tutaj, nie? Musiałem to na razie tak opleść byle jak, żeby tu mi mechanizmy, że tak powiem, wszystkie działały. No i także można jechać. Bateria tym razem zapięta, słuchajcie. Już teraz nie zapomniałem kluczyka. Naładowana, także możemy sobie system odpalić. No, działa. Także wsiadam na maszynę i jadę. Nie będę jechał tak, żeby, wiecie, na maksa wszystko wykorzystywać, tylko po prostu będę jechał tak, żeby jechało mi się lekko. W tej chwili zaczynam tutaj tym podjazdem, jak Wam mówiłem, na odcinku około 1200-1300, nie wiem teraz dokładnie. Przewyższenie jest 72 albo 74 metry. Także, czy to dużo, czy mało, ocencie sami. Jadę na drugim stopniu wspomagania, bo ostatnio tak na nim mi się dobrze jechało, więc GPS-a sobie wbiłem, żeby tak ładnie po trasach pojeździć, więc dobra, jedziemy. Przerzutkę oczywiście mam największą, do jazdy najszybszej, czyli duża zębatka z przodu, najmniejsza z tyłu. No i ten drugi stopień troszkę tu słaby, dajmy trzeci. O. Mogę też sobie zmienić przerzutkę oczywiście, rzecz jasna. O. I chyba tak uczynię. Zmienię z powrotem na dwójkę. No jedzie się całkiem spoko. Całkiem znośnie, ale chyba muszę siodełko wyżej podnieść, bo kurczę, mam trochę do dupy. No, teraz od niebo lepiej, słuchajcie, bo siodełko miałem strasznie nisko, nie wiem czemu. Coś tam się bawiłem ostatnio, dlatego i zostawiłem. Drugi stopień i jedzie się całkiem znośnie, słuchajcie. 460 W pokazuje
9,6 standardowo ampera, 9,3, 9,6, tak skacze. O, teraz się jedzie super, kurde. Troszeczkę takiej mniejszej góreczki i tutaj już mamy znowu wzniesienie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Trochę słabnie, dajmy trzeci, albo nie, zredukujmy sobie przerzutkę. Całkiem znośnie, dajmy troszeczkę więcej mocy. Trzeci stopień. Luks. Luksusowo. Teraz można trochę zmienić przerzutkę na piątkę. Z 4 na 5. Bo za łatwo szło. No i jest luz. Tak, to można śmigać. Pamiętajcie, że wszystkie takie testy, jak 200 metrów będziesz na wybranym miejscu. Na drugim punkcie wybranego miejsca, chciałaś powiedzieć, nawigacji kochana. Jak robicie podjazdy jakimkolwiek silnikiem, to trzeba wszystko robić z głową oczywiście, nie na maksa. Jak czujecie, że silnik ma strasznie mocno, to nie dawajcie mu, wiecie, ostro na manetce, no bo kurde, spalicie silnik. Ja już spaliłem, swój pierwszy silnik tak spaliłem. W pierwszym chińskim, takim oryginalnym chińskim rowerze. Za 50 metrów będziesz na wybranym miejscu. O, który sobie kupiłem. A teraz sobie zjedziemy tutaj, słuchajcie. Dotarłeś na wybrane miejsce. Dobrze, już nie gadaj tyle. Teraz sobie zjedziemy tu takim, o. I spróbujemy później podjechać. No tutaj już przewyższenie jest konkretne. Dotarłeś na wybrane miejsce. To będzie prawdziwy test. Przepraszam Was oczywiście za piszczenie tych hamulców, no ale są okrutne. Klocki metalowe są, czy jakieś tam nieżywiczne i dlatego takie, kurcze. Czuję się, jakbym V-breakami jechał. O, patrzcie, co się dzieje. Tutaj robiłem test podjazdu Za 80 Bafanga, metrów pamiętacie? skręć w lewo, 750. następnie dalej skręć w lewo. I sobie dał świetnie radę. Przepraszam za tą gadającą Za 100 nawigację. metrów skręć w lewo, następnie dalej skręć w Czekajcie, lewo. ja ją wyciszę. Za 100 metrów skręć w lewo. O, ja ją wyciszę, bo zjechałem z trasy specjalnie, żeby podjechać pod tą tutaj góreczkę. Ale nie wiem, czy tutaj bezpośrednio chyba sobie tutaj nie poradzi, a z tak stromą górą, no ale zobaczymy. Ja Wam w domu powiem, jak przyjadę, wkleję Wam tutaj jakie przewyższenie i na jakim odcinku. No ale tutaj jest konkret, słuchajcie. O, patrzcie. Wywalone drzewo. Dobrze, może hamulce się więcej dotrą. O. No, patrzcie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje się? No, coś mi się w koło wkręciło? Nie. No tu już jest wymagająca trasa. Maneta. I jedziemy. No nie, zobaczcie. Dobra, tego nie będę obchodził, bo tam już dalej jest płasko. Patrzcie, jaki kabanos leży. Się spierdzielił. Dobra, spróbujemy podjechać. Obracam rower i spróbujemy podjeżdżać. Muszę oczywiście wszystkie przerzutki pozmieniać na najmniejsze, bo się nie da inaczej. Dobra. Dobra, wszystko pozmieniane. Damy tu na 5. Będziemy tak dawkować energię po trochu. Mogę się oczywiście wywalić. Takie wywalenie jest do przewidzenia. Na razie daję radę. Patrzcie, on nawet tutaj podjeżdża teraz. O, dobra, tutaj może być gleba. Więc o. Ciekawe, czy ruszę pod taką górę. Uwaga, podjeżdżamy. Naprawdę wymagający odcinek. To tego nie widać może, ale tam, o, gdzie ta góreczka jest, to tam jest poziom ulicy. No jest konkretny podjazd. Mówię, wkleję Wam tutaj, jak nie zapomnę, jaki jest jakie jest przewyższenie i na jakim odcinku. Dobra, Marcel, jedziemy. Nagrywa się to, żeby lipy nie było. Nagrywa się. Dobra, zaczniemy manetką. O. Jedzie.
Słuchaj ta. Słuchajcie, muszę zmienić przerzutkę, bo o, wpadłem w dziurę. Wpadłem w dziurę, ale to nic. Jadę. No kurwa, pod tymi liściami, tu słuchajcie, są takie dziury, że idzie się władować. Patrzcie. Jedzie. No patrzcie, daje radę. Sama maneta. Sama manetka teraz, patrzcie. Sama manetka tutaj. No powiem wam, że jestem w szoku. Nie sądziłem, że on tu podjedzie pod tą górę i podjeżdża bez problemu, bez najmniejszego problemu. Kurde, tylko nie wiem jak długo oczywiście tak można by było jechać. Silnik oczywiście nie zdążył się zagrzać, bo to nie ma jak się zagrzać, zbyt krótki odcinek. Ale jak sporadycznie takie coś się trafi, taki podjazd ostry, jak najbardziej można podjechać. No kurde, jestem w szoku. Tylko że trzeba pedałować, nie? Nie wolno wciskać manetki, to jest to, co o tym mówiłem wcześniej, że nie wolno, no bo może być źle. Możecie przegrać momentalnie. A ten silnik nie ma termika w środku, także trzeba uważać, nie? Trzeba uważać na własną rękę, trzeba uważać i myśleć przede wszystkim, co się robi. Dobra, lecę dalej. Patrzcie, jaka piękna wieża. Sorry, że pod słońce, no ale tak stanąłem. Wieża obserwacyjna, przeciwpożarowa. Marcel lubi takie klimaty. Lećmy dalej. Cały czas lecę na 2. stopniu, pamiętajcie. Jedzie się przekozacko. Gdzie mam teraz jechać? Cały czas tutaj. Piękne tereny, to są tak piękne tereny, kurde. Ja muszę tu częściej pojeździć. Zrobię tamten rower, będę jeździł. Za 80 metrów skręć lekko w lewo. Lekko w lewo, dobrze. Teraz skręć lekko w lewo. Widzicie? Lekko w lewo, no to lecimy lekko w lewo. Jakaś pani tam idzie. Kontynuuj 1,5 kilometra. Patrzcie, jakie piękne tereny, widzicie to? Kurde, trzeba tu częściej przyjeżdżać. 2. stopień cały czas. O tym właśnie mówię, że Puszcza Bukowa słynie właśnie z takich fajnych terenów, gdzie można sobie fajnie pośmigać rowerkiem, kurde. Super sprawa, lećmy dalej. Przewolno jechać, bo o, patrzcie co się dzieje. Po tych wichurach ostatnich jest masakra, trzeba obejść. Co jakiś czas trzeba zejść i obejść, bo są właśnie takie o, kwiatki. Słuchaj, tu niekiedy są takie góry downhillowe, że ten rower niestety się do tego nie nadaje. Ale jakby ktoś chciał właśnie takie downhille, kurde, zjazdy takie ekstremalne, kurde, downhillowe właśnie robić tutaj, no to jak najbardziej. Kurde, sporo ludzi jest, słuchajcie, no sobota, piękna pogoda, wcale się nie dziwię. Hamulce, powiem wam, piszczą niemiłosiernie. A to jest wodospad i szwedzki młyn ponoć. No. Tam jeszcze schody zostały, tam kurczę nie ma jak podejść. A tędy nie będę szedł. O, widzicie? Tam są schody. Szwedzki młyn. W ogóle pełno jest pozostałości w Puszczy Bukowej, takich właśnie jak to. Jakieś cegły gdzieś leżą, to jakieś budowle zniszczone, to jakieś fundamenty, tam patrzę, wypatruję, tak coś jeszcze jest, ale nie, tylko widzę, że te schody zostały. Fajne. To są takie mroki przeszłości, fajne. Jedziemy dalej. 5 km przejechałem ze swoich 20 dzisiaj prawie. Taka będzie krótsza, ale bardzo fajna wycieczka, bo ja lubię tutaj jeździć, kurde. Jedziemy. Jak zwykle źle pojechałem, standard. Teraz wracam pod góreczkę, zobaczcie, 2. stopień.
I do takie podjazdy się idealnie nadaje, takie lekkie. Ta pani idzie, co ją mijałem. Muszę przyznać, kawałek drogi przeszła. Ło! Marcin, nie wierzę w kałużę, bo nie masz z tyłu chlapaczy, bo nie masz z tyłu błotnika i będzie źle. Zapierdziela zajebiście. Kurde. To tak słyszycie, jak skrzypi co chwila to siedzenie, znaczy siodełko moje. O. Jest po prostu stare i te sprężyny tak skrzypią. Ale tak ogólnie spoko. Trochę drogi straciłem, ale to tylko więcej frajdy, nie? Fajnie, jak się zjeżdża z górek, to cały czas mi się bateria ładuje, bo ciągle na hamulcu jadę, regen działa, o, zjadę sobie z boku i jest zarąbieście. Ja nie lubię kostki brukowej. Najgorsze jest to, że ja nigdy nie słucham GPS-a, bo się rozgląda na lewo, prawo, wiecie, bo chłonę naturę, kurde, całymi garściami. No i mam później, jadę, później patrzę, mówię, co ten GPS tak głupieje, wiecie, nie? Jak ma zadaną trasę i zjedziecie z niej, no to on zaczyna głupieć, zaczyna obliczać kolejną trasę, a jeszcze sobie komunikaty wyciszyłem, to był błąd, to było błędem. No i mam. Patrzcie, cały czas pnę się do góry, teraz włączycie trzeci stopień. Cały czas pod górę jadę, dłuższy okres i to świetnie daje radę. Praktycznie to jest pół mocy, nawet nie, bo 600 ileś watów daje. Jeszcze mam, patrzcie, pod manetką od razu się szybciej jedzie, nie? Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy sobie da radę. Jak pewnie zauważyliście, mam GPS-a teraz. Tak, założyłem sobie mocowanie, bo zapożyczyłem się z mojego Kanca. Jest to bardzo dobre mocowanie na bateryjkę. Jest to dobre mocowanie na telefon, polecam każdemu, tylko w wersji aluminiowej, bo ja mam jedną wersję aluminiową, a to jest z tworzywa sztucznego. Też się ma, ale za amelinium to amelinium. No, patrzcie, normalnie podjechałem. Jezus Maria. O, jedziemy sobie. Dobra, już można zmniejszyć. Teraz z góreczki włączamy sobie lekko hamowanie i regen teraz pięknie pracuje na naszą korzyść. Nie chcę za szybko jechać, bo na tych kurde kamlotach to się idzie wyserzyć. Czym szybciej jadę, tym mocniej hamuję. Taki fajny samoregulator hamowania. O. Kurde, nie widzę amperaża. Ile tam to mi ładuje. No ale coś tam ładuje. Kurde, jak zwykle źle pojechałem. Muszę zawrócić. No nie patrzę się w nawigację, kurde, słuchajcie, no nie patrzę. Za 90 metrów skręć ostro w lewo. Miałem jechać gdzieś tam w lewo i jak zwykle pojechałem nie tam, gdzie trzeba. No i patrzcie, no i tak jest, kurde, co chwila trzeba schodzić z roweru, no masakra jakaś. O Jezu. Czy na to. Nie widzicie, co jest napisane tak. Wstęp zbroniony, strzelnica wojskowa, strefa zagrożenia, przebywanie grozi śmiercią lub kalectwem. Ale to tam, a ja idę tam. To chyba się nie liczy, co nie? Patrzcie, no znowu, no przecież zaraz mnie coś trafi. Pewnie się zastanawiacie, czemu hamuję. A no hamuję dlatego, żeby sobie ładować baterię. Wiem, że to może niewiele, ale tak fajnie samoreguluje prędkość roweru, słuchajcie. Czym szybciej zjeżdżam, tym mocniej hamuję. Już to mówiłem zresztą, powtarzasz się, Marcin. No tak. No patrzcie, takie niespodzianki są co chwila. Teraz trzeba przypierdzielić. O, jechał normalnie. Zobaczcie, jak on sobie daje radę, kurde, bez najmniejszego problemu. Oczywiście mówię w takich lekkich górkach, co nie?
Nie będę źle zjeżdżał po takich wielkich, wiecie. A są też tu takie. No ale ja nie będę na takich zjeżdżał. O, moja ulubiona kostka. Dobra, zjadę na bok. Dobra, lecimy tutaj. Kurde, ale świetnie się jeździ. Ja pierdzielę, jak ja to lubię. Jak ja to lubię. Łapy już mnie bolą, a to znaczy, to jest oznaka dobrej jazdy. Tu jest ta strzelnica, dlatego każą tam nie wchodzić wszędzie. Tu jest parking. A jesteśmy w takim pięknym, urokliwym miejscu, co się nazywa Stary Most Saperski. Czyli tutaj saperzy sobie ćwiczyli podkładanie ładunków. Nie wiem, czy je wysadzali, raczej chyba nie, tylko po prostu podkładano ładunki. Uczono się, gdzie należy podłożyć ładunek, żeby dany most wywalić na przykład, nie? No, tutaj mamy następny taki obiekt. Też to most saperski. Dobra, pojedźmy sobie tutaj. Ale to pod taką górę to ja na pewno nie podjadę tam wyżej oczywiście, bo pod tą małą to tak, ale o tutaj. Więc słuchajcie, patrzcie, pod taką stromą górę. Zobaczcie, jak sobie podprowadzę go manetką. Słyszycie z tyłu, pewnie kopię kołem, no zobaczcie, lekko sobie chodzę. Ale po co tu szedłem w ogóle, Marcel? Żeby zobaczyć z góry co nieco. O, tam jest kolejny most, widzicie? Ja sobie wrócę tą samą drogą i podjadę z drugiej strony. O, jestem przy kolejnym moście, który wam pokazywałem z góry właśnie. Patrzcie tam u góry, jakie malowidło. 2006 rok. Jak on tam wszedł i to zrobił? Ciekawe. To jest kolejna jego część. Jestem na 13 kilometrze. GPS mi zwariował. I co? I nic. Muszę wymyślić, jak ominąć ten GPS teraz. Ten piach. Ciekawe, czy ruszę jeszcze pod górkę. Oczywiście użyjemy manety. Oczywiście trzeba dawkować. O, ruszył. Trzeba tą moc dawkować, wiecie, tak, nie? Z uczuciem. Nie od razu na maksa. Tylko z uczuciem. Musiałem stanąć na chwilę, bo GPS zwariował. Znaczy nawigacja zwariowała. Znaczy nie zwariowała, bo miałem wyznaczoną trasę. Przez przypadek wyszedłem. Wszedłem ponownie i on już nie widział punktów, które tam chyba z 10 punktów na trasie sobie wyznaczyłem i on już nie widział, że je odwiedziłem. Prowadził mnie z powrotem na te same, więc musiałem napisać sobie mapę na nowo, znaczy zaplanować trasę na nowo. Trochę mi to zajęło i teraz muszę jechać tam. Zobaczcie, jaki podjazd, tylko jak zwykle no masa drzew leży na trasach. Wiecie co, te wichury były jakieś 2 miesiące temu, dobrze mówię? A te lasy w ogóle nie są posprzątane. Ale no kurde, generalnie pełno samochodów w lasach wycinają, kurczę, całe połacie lasów. A zobaczcie, no tu takie rzeczy. Wszędzie leży pełno tego. Na trasie masa leży. Można te powycinać, poprzewalane. Nie, lepiej wycinać lasy, niż kurde posprzątać to. No kurczę, zobaczcie, no trasy to są trasy turystyczne, nie? Non stop trzeba rower przeprowadzać. Dobra, ale nie marudź, Marcin. Patrzcie, jaki podjazd. Widzicie? Tam. O, tu, w tym miejscu się kończy góreczka. Spróbuję podjechać. Przerzutkę sobie przełączyłem. Przecież tutaj nie sposób się nawet rozpędzić, więc wystartujemy z podnóża faktycznie tego podjazdu. Więc dobra, jedziemy, zobaczymy. Przeteleportowałem się przez te drzewo. O, czyli ja se zgniotę. I próbujemy, dobra, najwyższy stopień i lecimy. Na razie w łeb dostałem. No nie, no zobaczcie, no nie da się wjechać, zobaczcie, co tam się dzieje. No zobaczcie, o tym mówię. Wszędzie na trasie, no wszędzie, kurde masakra. Autentycznie jestem wkurzony, by nie użyć wulgaryzmu, bo powiedziałbym coś mocniejszego. Co, próbujemy tu? No próbujemy, no. Panie i panewki, próbujemy podjechać. Tu dosyć ostro jest. Idzie. Tylko, że tu jeszcze dodatkowo piach jest, nie? 50 metrów, skręć w lewo. Ale mi kopie z tyłu koło. O! Ale jedzie, patrzcie.
Teraz skręć w lewo. O! W piachu się zakopałem. Patrzcie jak rwie. Podjechałbym. Z piachem nikt nie wygra. A to naprawdę dosyć stromo jest. Jak ja nienawidzę kostki, kurde. Masakra jakaś. I ona lepiej przejeżdżać szybciej niż wolniej. O, dzisiaj ten rower ostał w dupę dostał też. Tutaj śmiało. Muszę wam powiedzieć. I żyje. I żyje, ciągle żyje. I żyć będzie, co ma nie żyć. Cały czas drugi stopień. Jakieś auto jedzie. Zobaczcie, jestem nad jeziorem Binowskim. To jest jezioro Binowo. Tam w oddali widać go, nie widać, kurczę teraz, no bo się zbliżam w sumie do niego, ale tam jest nadajnik w Kołowie, a tam chyba jakieś ośrodki były kiedyś. Kiedyś, za mało lata, tam się jeździło do ośrodka właśnie takiego, kurde, ile czasu tu się spędziło, na rowerkach wodnych jeździło. Boże, to są tak odległe czasy, że aż szczępki informacji pamiętam. Ale kurczę, było fajnie, fajnie. No nic, wszystko się zmienia. Życie się strasznie zmienia, przewrotnie, naprawdę. Ale odkryłem fajną miejscówkę, tam gdzie ci ludzie są. To jest taka plaża. I to można sobie przyjechać. Myślałem o zimie nawet. W zimę, żeby tu przyjechać, bo wiecie, że ja w lato to tak nie za bardzo. Dla mnie sezon zaczyna się w zimie. No i mógłbym tutaj właśnie przyjechać. Tylko to jest za blisko wiochy. I może być taka sytuacja, jak mnie spotkała w poprzednim odcinku, jak byłem w serii Spanie w Wanie. Tam przyjechało takich dwóch i kurczę, musiałem uciekać z miejsca swojego noclegu. No, taka nieprzyjemna sytuacja tam była. Nie chciałem ryzykować, wiecie. Przezorny zawsze ubezpieczony. Lepiej gdzieś odpuścić i pojechać gdzieś dalej. No i spałem w sumie w lesie, w fajnym, cichym miejscu. Fajnie się spało, także zapraszam, zobaczcie sobie ten odcinek. A ja co, zbliżam się ku końcowi. Maszyna daje radę, jak widzicie. Świetnie. Nic się nie dzieje. Trzeszczy tylko to. Ja słyszycie? O, się wywali. Trzeszczy tylko to siedzenie. A tak, poza tym jest wszystko ok. Idzie jak szalony. Jadę dalej. No zobaczcie, jak ten rower sobie fajnie daje radę w takim terenie pogniecionym, że tak powiem. No. Wjazd w każdą dziurkę sprawia mi niezmierną przyjemność, bo on tak fajnie... Na kamerze tego nie widać, na kamerze wygląda jakbym podskakiwał, ale on tak fajnie, tak mięciutko fajnie pracuje. Naprawdę, ten silnik jest świetny, kurde, i wszechstronny. A tutaj jest pole golfowe. Widzicie coś ciekawego tutaj? Bo ja bardzo ciekawą rzecz widzę. To nie są pieczarki, to są piłki golfowe. Od groma i trochę. A widzicie, tam ktoś uderzył. Pewnie się uczą, a później zbierają. Ciekawe, kto to zbiera. Pewnie jakąś maszynę mają do zbierania, bo wątpię, żeby ktoś tak chodził i zbierał. No chyba, że ktoś chodzi i zbiera. To takie buty, no. Jada, tu jest fajna aleja, bo tu śliwki zdaje się chyba rosną. Dobrze mówiłem, były łóżka, śliwki, nie wiem, coś takiego pełno owoców to jest. Aleja owocowa. Jak ktoś jest głodny, to przejedzie tam aleją, już nie jest głodny. No już prawie jestem przy końcu, stało mi 900 metrów. Zobaczcie, ile golfiarzy, ile fur stoi. A? To jest po jednej, po drugiej stronie są pola golfowe. To nawet jest do ładowania, zobaczcie, stacja. A tutaj restauracja jest. Wiecie co, ja nigdy mnie nie wiem, nie fascynował mnie golf, nie wiem. Nie wiem, no chodzi się, kurde, wali kijkiem w kulkę, później popierdziela właśnie o takimi wózkami albo elektrycznymi od dołka do dołka. Nie wiem, może bym zagrał kiedykolwiek, to może, może, kto wie, może by mi się spodobało. Któż to wie. No jak widzicie, cały czas na drugim stopniu wspomagania jadę.
rzadko kiedy zwiększałem, znaczy tam wiecie, no, czasami na manetce sobie przycisnąłem pod tymi górkami, także spaliłem dosyć sporo baterii. No, tu już jest ciężej, ale nie tak ciężko, żeby nie dało się pedałować. Zaznaczam, że jadę na najwyższych blatach, czyli mała zębatka z tyłu i duża z przodu. Cały czas tak jadę. Mógłbym teraz zmienić, bo lepiej. Na przykład spójrzmy. 4. Trochę przerzutka mi przeskakuje z tego względu, że tą torbę jak zamocowałem, to mi tu linkę strasznie wygięło. No to jak przegięłem linkę, no to już się oczywiście tam popieprzyło z tyłu. Trzeba by to podregulować, ale już nie będę. Skoro będę zmieniał rower, to już na razie nie będę, bo trafi tu co innego. Zapewne, więc wtedy będzie trzeba regulować. Już dojeżdżam, widzę nawet Renatę. Stoi sobie w gęstwinie drzew. Dobra, zjadę już tutaj. Teraz skręć lekko w lewo, następnie dotrzesz do celu. No i dotarłem szczęśliwie. Fajna przejażdżka, bardzo fajna. Znowu mam banan na cały weekend. Dzisiaj mam sobotę, więc banan mi zostanie do niedzieli. Właściwie cały czas mi zostanie, bo jestem dość wesołym człowiekiem. Więc tak mi się wydaje przynajmniej, no pogodnym przynajmniej. No, także rowerek spisał się wyśmienicie, a silnik jest po prostu przekozacki. Jak widzieliście, no daje sobie świetnie radę w takim terenie. Wiadomo, tutaj są górki, no, kamera tego nigdy nie odda, ale to takie, a nawet bardziej strome. Ten podjazd na początku, co widzieliście, to był dosyć stromy. Są tu takie góry, jak w górach dosłownie, no ale to już do tego rower downhillowy nadaje. Ten w żadnym razie i nie z tym silnikiem, bo ten silnik jednak, no nie jest to silnik, wiecie, terenowy, nie? Ja tylko mówię, że on sobie świetnie daje z takimi podjazdami, jak na przykład tu, proste asfalty, jakieś takie większe górki, nie stawiałem żadnych problemów. Robiłem test podjazdowy pod górę, nie w tym odcinku, tylko poprzednio, jak w ogóle testowałem ten silnik po raz pierwszy, to robiłem podjazd pod górę, która miała 12 stopni nachylenia. To dosyć sporo jest, no i też podjechałem bez najmniejszego problemu. Co proponuję do tego silnika, do takiego rozwiązania? Na pewno nie jest potrzebna korba z 3 blatami. To jest moje osobiste zdanie. Ja uważam, że tutaj korba powinna być jednoblatowa. Nawet mój kolega po fachu, pozdrawiam Cię Artur z kanału Bikerator, też sobie zmienił właśnie z 3 blatów na 1 blat, bo stwierdził, że nie ma sensu. On ma przekładniówkę 500, zdaje się, z tyłu i przy takim silniku, już widzicie, świetnym silniku, 1 blat w zupełności wystarcza, bo naprawdę nie zmienia się tylu przełożeń podczas jazdy. W zupełności wystarczy 1 blat. Ja też nie wiem, czy tego nie przerobię w swoim nowym rowerze, który właśnie będę przerabiał. Znaczy na chwilę obecną zostawię tak jak będzie, ale później o tym pomyślę. 1 blat właśnie i z tyłu kaseta albo wolnobieg 6-biegowy w zupełności wystarcza przy elektrykach. Naprawdę. Ostatnio właśnie jakaś tam dyskusja w komentarzach była na temat właśnie tych wolnobiegów i ile przełożeń można założyć. No i tam tłumaczyłem ludziom właśnie, że nie ma sensu w elektryku tylu przełożeń, bo tego się po prostu nie używa. Tutaj w zupełności wystarcza 1 tarcza z przodu i 6 przełożeń, 7 z tyłu, no max. Jest w zupełności wystarczające. Tyle jeżdżę na rowerach elektrycznych i rzadko kiedy zmieniam biegi. Nawet mam Bafanga 750, gdzie tam mam zastosowane Alpha N8, czyli przerzutki są w piaście i praktycznie jeżdżę na 8. Jak ruszam, to z 4. A reszty nie używam praktycznie do niczego. Na serio. No, tylko na testach użyłem tam 1, żeby zrobić podjazd, a tak jak się w normalnym życiu jeździ, to po prostu rzadko kiedy się używa. A jak się trafi jakaś góra super, taka, pod którą się nie da podjechać, no to można podprowadzić rower bez najmniejszego problemu, użyć manetki albo systemu wspomagania podczas podprowadzania, bo takowe też posiadają. Silnik jest super i naprawdę szczerze Wam go polecam. Jest naprawdę mocny i w zupełności wystarczający i przede wszystkim, słuchajcie, tani, bo on kosztuje, cały zestaw kosztuje w tej chwili 589 € i do końca kwietnia, słuchajcie, do końca kwietnia jeszcze macie czas. Mam specjalną promocję dla Was w postaci kodu rabatowego na 30 €. Także nie płacicie 589 €, tylko 559 € za cały zestaw. Przesyłka jest gratis. Mając na myśli cały zestaw, mam na myśli silnik wraz z akcesoriami do montażu plus bateria 16 Ah,
O taka standardowa. Także cena jest naprawdę promocyjna. Spieszcie się, bo promka jest do końca kwietnia. Nie wiem, czy będzie na maj. Na razie jest do końca kwietnia. Zaznaczę jeszcze tylko, że przesyłka dochodzi do Was w ciągu 7 dni roboczych maksymalnie i może przyjść w 2 przesyłkach, ponieważ magazyny są zlokalizowane w Europie. Część jest w Polsce, część w Niemczech. I nierzadko wychodzi tak, że bateria przychodzi po prostu z magazynu z Niemiec, także kit cały może do Was dojść 2-3 dni z Polski, a bateria dojdzie później. Także nie martwcie się, wszystko dochodzi tylko w 2 paczkach. Słuchajcie, a jak już o zakupach mówimy, to warto poruszyć fajną kwestię. Pytanie do Was, czy często kupujecie coś na Allegro, AliExpress, tudzież w sklepach internetowych takich jak RTV, AGD, MediaMarkt, Media Expert i wiele innych podobnych, na przykład albo rezerwujecie coś przez Booking, na pewno niektórzy z Was to robią. Informuję Was, że istnieje możliwość zwrotu części poniesionych kosztów, jakie wydajecie właśnie na tych portalach i nie tylko na tych portalach, bo program cashbackowy Letishop, o którym tutaj właśnie mowa, ma w swojej ofercie ponad 3000 różnych firm, z którego możecie odzyskać cashback. I to naprawdę się opłaca. Słuchajcie, ja ostatnio na Bookingu rezerwowałem sobie tygodniowy pobyt dla całej mojej rodziny w Krakowie za 1200 zł. Słuchajcie, 1200 zł tak się udało, taka promocja, ale mniejsza o to. Cashbacku dostałem 80 zł. 80 zł dostałem cashbacku, także zapłaciłem te 1200 parę i 80 zł wróciło to z powrotem w postaci właśnie cashbacku przez Letishop. To jest bardzo proste, słuchajcie. Wchodzicie na stronę, rejestrujecie się, link macie oczywiście w opisie filmu. Rejestracja jest bardzo prosta, nie sprawi Wam żadnego problemu. Jeżeli korzystacie z komputera robiąc zakupy w internecie, Letishop ma dostępną wtyczkę, którą instalujecie sobie w Waszej przeglądarce i gdy wchodzicie na daną stronę, czy to nie wiem, przykładowo Allegro, AliExpress lub jak mówiłem Media, czy tam RTV, AGD, Booking, od razu Wam u góry miga, że na tej stronie dostępny jest cashback. Klikacie w przycisk aktywuj i już możecie wybierać ofertę i cashback do Was wraca. Także bardzo proste, można powiedzieć, zarabianie, a wręcz odzyskiwanie pieniędzy, odzyskiwanie części pieniędzy, które wydaliście na zakupy. To nic nie kosztuje. Sama rejestracja nic nie kosztuje, zyskujecie tylko Wy. Jak to działa? No to działa bardzo prosto. Letishop, słuchajcie, dzieli się swoją prowizją, którą dostaje właśnie z przekierowania z Letishop właśnie do tego portalu, na przykład do Allegro. Płaci Letishop prowizję za przekierowanie klienta, a Letishop z kolei dzieli się tą prowizją właśnie z Wami i to jest właśnie Wasz cashback. Także naprawdę się to opłaca. Ja powiem Wam, że ja już chyba z 400 zł na tym zaoszczędziłem, bo ja bardzo dużo kupuję, zwłaszcza na Allegro i AliExpress. Także polecam, link macie w opisie, rejestrujcie się, bo naprawdę warto. Po prostu kasa Wam wpada z powrotem do kieszeni. Dobra, na dzisiaj będziemy już kończyć, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostaw łapeczkę w górę. Jeżeli jesteś nowym oglądaczem, to zasubskrybuj kanał. Słuchaj, a jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to po prostu postaw mi kawę. Link masz także w opisie filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach.